Halo, halo Tibia! Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poradnika dla Knighta, tym razem od zera do bohatera, oczywiście w roku 2022. Niezmiernie miło jest mi gościć wszystkich nowych widzów oraz starych widzów. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Oczywiście dla doświadczonych ludzi może być to pewna powtórka, dla początkujących może być to fajny tip, fajne rzeczy, którymi możecie dalej lecieć i progresować, jeżeli chodzi o wasze postacie. Standardowa formułeczka na początek. Bardzo chciałbym podziękować za każde wsparcie, jakie dajecie tym filmom i temu kanałowi. Każde tutaj kliknięcie, każde wasze wsparcie bardzo rozwija ten kanał, za co bardzo dziękuję. Jeżeli chciałbyś wesprzeć ten kanał, oczywiście możesz zostawić subskrypcję, możesz zostawić łapkę w górę, komentarz dla zasięgu, bądź też jakiś merytoryczny feedback. I oczywiście chciałbym ciebie zaprosić na moje streamy na Twitcha. Nick Strojny, tak jak na YouTubie, streamuję codziennie od godziny 8, z wyjątkiem piątków. Zapraszam serdecznie. Na co w dzisiejszym filmie będzie omawiane? No generalnie chciałbym tutaj podać wam takie 3 tipy, jeżeli chodzi o jeszcze lepsze progresowanie przy levelach, jeszcze lepsze stawanie przy klatach, jeszcze lepsze hancenie. Także takie 3 tipy, można powiedzieć jedne z najważniejszych, jeżeli chodzi o Knighta, czy to na niskim levelu, czy to na wysokim. Także tutaj możecie sobie to dopasować do waszego levela. Mam nadzieję, że to wam się przyda. Powiem wam, że nie zawsze mi się również to udaje, ale jeżeli już gdzieś ten nawyk wchodzi nam w krew, to uwierzcie mi, po pierwsze robimy to z automatu, a po drugie naprawdę widać różnicę, jeżeli chodzi czy to profit na godzinę, czy to exp na godzinę. Autoatak plus czar. Pierwszą radą, jaką chciałbym wam tutaj zarzucić, to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ chodzi tutaj o to, żeby za każdym razem, jak widzimy, że jest potwór przed nami, najpierw uderzyć go z miecza, a potem uderzyć czar. Zobaczcie tutaj na przykładzie. Atak, cyk, czar. Czekamy na miecz, cyk, czar. Na spokojnie, nie kastujemy tutaj, nie raszujemy, na spokojnie. My tutaj w tą turę ciągle wchodzimy, cyk, strzał. Widzicie, o co chodzi, bo jeżeli wejdziemy teraz w klatę i zaczniemy maszować tylko i wyłącznie spele, nie patrząc na autoatak, to zupełnie gorzej będzie to wyglądać. Zobaczcie, tu cyk, tu cyk, tu cyk. Oczywiście, jeżeli nawet będziemy klikać te guziki z całej siły na klawiaturze, to raz na jakiś czas wejdzie ten autoatak, to też nie jest tak, ale będziemy gdzieś gubić te tury. Także zwracajcie na to uwagę, że w momencie, gdy jesteśmy gdzieś tam w klatach, bijemy potwora, gdzie na jedno kombo nie walniemy, to na spokojnie, pierw atak, cyk, atak, cyk, atak, cyk. I już nie ma potwora, nie? Nie ma co tutaj, wiecie co, podpalać się, czy w jakiś sposób próbowania za wszelką cenę uderzyć tym czarem, ponieważ uderzymy więcej potworów naraz. Także jeszcze raz atak, cyk, atak, cyk, atak, cyk. Oczywiście możemy sobie switchować te potwory, żeby każdy mniej więcej tak samo dostawał, żeby padły w jak najszybszym tempie, cyk i leży. That's it. Ja wam powiem, że na niższych levelach nie zwracałem na to uwagi. Kiedyś mi to powiedział pewien człowiek na streamie i powiem wam, że z biegiem levela, jeżeli te broni mamy coraz silniejsze, to naprawdę robi to różnicę, bo ten atak z miecza czy z waszej broni po prostu robi robotę, nie? No i możemy przejść do drugiej porady, jeżeli chodzi o Knighta, to znaczy łączenie heala plus potiona. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, wydaje mi się to super ważne, jeżeli chodzi o hunta i o naszą przeżywalność, to znaczy łączenie naszego potiona oraz czaru leczniczego, ponieważ nie ma tutaj nałożonego cooldowna na te dwie rzeczy naraz, ponieważ spell Exuraiko to jest czar, a oczywiście potion jest to item. Także możemy na pewno się szybciej wyleczyć, jeżeli jesteśmy w klatach. Warto na to zwracać uwagę. Zobaczcie, mamy cyk. Exuraiko potion. Exuraiko potion. Exuraiko potion. I w ten sposób możemy sobie w miarę na spokojnie stać w tych klatach. Zobaczmy sobie jeszcze raz, jak to wygląda. Dojdźmy sobie tutaj do ścianki. I cyk, pamiętajcie, Exura potion. Exura potion. Exura potion. Nie maszujcie z całej siły potionów. Na pewno to nie przyniesie tak dobrych rezultatów, jak połączenie tych dwóch rzeczy, bo cedek i tak nie będzie niższy, jeżeli chodzi o te potiony. Także jeszcze wam tylko pokażę, jak to wygląda podczas klaty, jeżeli chodzi o właśnie włączenie
połączenie Exury z potionami, także walimy Exori, Exura, Exori Min, Exura. Jeżeli jesteśmy już troszkę niżej, to dajemy sobie tak: Exori, Exura Potion, Exori Min, Exura Potion i tutaj Mas, Exurka, proszę bardzo. I na spokojnie. Wszystko na spokojnie, cyk. I w ten sposób sobie ekspimy. Bardzo ważne jest to, żeby jakby nie zeskipować raz leczenia się, czy raz czaru. Tutaj generalnie jeżeli chodzi o Knighta, no to musimy w pewnym momencie już działać jak Chopin na fortepianie, także wszystkie palce na klawiaturze muszą być gotowe do działania. I trzecia rada od wujka strojnego, to znaczy odpowiednie lurowanie. I co mam tutaj na myśli? Oczywiście temat może się wydawać bardzo błahy, podstawowy, wręcz bym powiedział groteskowy, ale nie do końca. Pierwszą rzeczą odnośnie lurowania na pewno trzeba sobie zbadać danego spota i wiedzieć, na co możemy sobie pozwolić. To znaczy na jednym spocie na pewno możemy sobie pozwolić na jakieś większe overpule, tak jak widzicie chociażby przykładem tutaj na Westrosha, jak sobie biegam tym troszkę większym Knightem, pozwalam sobie na więcej, dolurowuję jak najbardziej i jak najwięcej tych potworów zabijam. Bądź też jeżeli jesteśmy na troszkę bardziej wymagającym spocie, gdzieś tam na niższych levelach, mamy jakieś problemy, dojść do ściany, 5 potworów sobie zgarniać, na spokojnie je zabijać, żeby się nie dusić, żeby też nie było takiej sytuacji, że weźmiemy zbyt mocną pulę, co będzie powodować deskę. Fucking hell, bro! Także dwie takie najważniejsze informacje, a oprócz tego oczywiście co do tego lurowania warto zaznaczyć, że jeżeli jesteśmy na takim spocie, gdzie ta 8 potworów nam wystarcza na spokojnie, to w momencie, gdy mamy taką okazję bić daną klatę, jeżeli widzimy, że już powoli ta klata schodzi, już ją dobijamy, to gdzieś powoli już zaczynać się ruszać, w biegu być może je dobijać, żeby ten exp na godzinę był jak najbardziej wyśrubowany. Wiecie o co chodzi, po prostu w tym sensie, że jeżeli stoimy w klatach, no to wiadomo, że zabijamy mniej potworów na godzinę. Jeżeli mamy okazję gdzieś tam je dobić po drodze, dolurowywać kolejne potwory, żeby ciągle jak najwięcej mielić tych potworów, oczywiście typowy grind, no to jak najbardziej jest to zalecane, żeby wyśrubować tego expa na godzinę jak najwyżej. Czas przejść do Hunta. Oczywiście dzisiejszą rozgrywkę rozpoczynamy sobie dalej od Hero Cave'a, aczkolwiek później będzie jeszcze jedna alternatywa, od której będziemy już startować dalej. Tutaj chyba pierwszy raz na tej miejscówce udało nam się zrobić powyżej 1 kk row expa na godzinę, co już daje naprawdę fajny wynik. Oczywiście tutaj musimy się tak jakby przemęczyć do 90 poziomu, bo wtedy nam się bramka otwiera, mamy oczywiście Exori Grana i będziemy mogli naprawdę wskoczyć już na poziom wyżej, jeżeli chodzi o ekspienie na godzinę. Oczywiście w porównaniu do filmików wcześniej nie bijemy sobie już -1 i lewego pokoju, aczkolwiek kręcimy się po całej -2, bijąc pokoje na północy, na wschodzie, na zachodzie, na południu oraz na środku ten główny room. Z biegiem poziomów wydaje mi się, że będzie można powoli podjeżdżać pod -3, ale na razie tutaj jeszcze nie ma się co śpieszyć. Drugą miejscówką pod alternatywę na Hero Cave'a jest to Krylos, gdzie możemy bić Nightmary i Nightmarsciony. Tutaj tak naprawdę latamy po całej -1 na tym 80 poziomie przed Exorigranem, wyrabia nam spot, robimy kółeczka, wykręcamy tam około 800-900k row expa na godzinkę. Delikatnie mniej niż na Hero Cave'ie, aczkolwiek na ten poziomie wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wynik. Uważajcie tylko, gdy macie Sciony bądź też zwykłe Nightmary gdzieś przy red HP, kliknijcie Exetę, żeby one nie uciekały, ponieważ lubią przy małej ilości życia już zacząć uciekać, są bardzo szybkie, więc dla Knightów mogą być problematyczne. Pamiętajcie o tej Execie, to jest bardzo ważne. Tutaj jeżeli chodzi o lota, to nie spodziewajcie się czegoś wielkiego, tak jak mówiłem, no na tych poziomach ciężko jest przyprofitować, więc albo będziecie tutaj na minusie, albo będziecie na minusie. No i to byłoby na tyle. Piszcie swoje opinie w komentarzach, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz hashtag strojny. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo na YouTubie, bądź też na streamach. Trzymajcie się i sympatycznej kurwa nie. Ja pierdolę. Nie.